Korekta ETS to według Polaków za mało. Europa rozmawia o kryzysie paliwowym na lotniskach. Zawieszenie broni w Iranie otwiera drogę do dalszego dławienia Rosji jej własną ropą przez dronopad i sankcje. Jest 8 kwietnia 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Jest zawieszenie broni w Iranie, więc Ukraina może dalej dławić Rosję jej własną ropą. Zawieszenie broni w Iranie obniża ceny ropy. Podobny efekt dałoby zatrzymanie inwazji Rosji na Ukrainie, ale Kreml nie chce współpracować. Oznacza to, że dronopad i sankcje mogą dalej dławić Rosję jej własną ropą. Informacja o zawieszeniu broni między USA a Iranem z nocy z 7 na 8 kwietnia sprawiła, że cena baryłki ropy Brent spadła w kilka godzin ze 110 do $94, czyli o niecałe 14%. Układ uwzględnia odblokowanie dostaw przez cieśninę Ormuz oraz dalsze rozmowy pokojowe za pośrednictwem Pakistanu. Daje nadzieję na usunięcie problemów logistycznych, które zagrażały światu kryzysem paliwowym oraz recesją. Podobny efekt dałoby zawieszenie broni na Ukrainie. Kijów zaproponował Moskwie wstrzymanie walk na okres świąt wielkanocnych. Razem z Waszyngtonem proponuje zatrzymanie ataków od około roku. Ukraińcy wyszli z propozycją zatrzymania ataków na cele sektora energetycznego i paliwowego w Rosji, czyli najbardziej dotkliwej formy uderzeń ukraińskich, które zagrażają stabilności wydobycia ropy rosyjskiej oraz przychodom z jej sprzedaży. Rosjanie pozostali jednak niewzruszeni i nie zareagowali na propozycję ukraińską. Inwazja rozpętana przez Kreml jest czynnikiem podnoszącym ceny surowców od 2022 roku i będzie oddziaływać na rynek nawet w razie deeskalacji w Iranie. Jednakże przed wojną w Iranie ceny surowców spadły do poziomu sprzed kryzysu energetycznego wywołanego ograniczeniem podaży gazu w Europie przez rosyjski Gazprom w 2021 roku. Dlatego też zawieszenie broni w Iranie otwiera drogę do dalszej presji na Rosjan z użyciem dronopadu Ukrainy, który nie zakłócał bezpieczeństwa dostaw ropy i paliw na świecie ze względu na szeroką dostępność alternatyw, w tym z Bliskiego Wschodu. Kijów nie zaprzestał ataków z użyciem dronów oraz pocisków na infrastrukturę naftową Kremla. 6 kwietnia dronopad uderzył w naftoport w Noworosyjsku i terminal Szesharis, wywołując pożar. 7 kwietnia doszło do 5. ataku na naftoport w Ustłudze, który miał doprowadzić do uszkodzenia 7 z 8 ramion załadunkowych. Według źródeł Reutersa ataki dronów Ukrainy na szlaki naftowe z Rosji na Morzu Bałtyckim i Czarnym mogą zmniejszyć możliwość eksportu ropy o 1 milion baryłek dziennie, czyli 1/5 całego potencjału. Sytuację pogarsza fakt, że na przełomie marca i kwietnia dochodzi rutynowo do przestojów konserwacyjnych w rafineriach rosyjskich, pozostawiając na rynku jeszcze więcej ropy. Ataki na naftoporty rosyjskie zakłóciły pracę nawet 20% mocy eksportowych Rosji. Rurociągi są zapełnione ropą, a moc magazynów się wyczerpuje. W konsekwencji Rosjanie mogą być zmuszeni do obniżki wydobycia baryłek. Według danych OPEC Rosjanie wydobywają ponad 9 milionów baryłek ropy dziennie. Nie jest jasne, o ile mogłoby spaść to wydobycie. Spadło w zeszłym roku o 0,8% do 10,28 milionów baryłek. W ten sposób Ukraina może ograniczać przychody Rosji z szoku cenowego wywołanego wojną w Iranie. Baryłka Urals podrożała przez ten konflikt do $116, czyli poziomu najwyższego od 13 lat. To prawie 2 razy więcej niż $59 wpisane do budżetu rosyjskiego. Według Kyiv School for Economics Institute Rosjanie mogliby zyskać dodatkowo od 45 do 151 miliardów dolarów przychodów budżetowych z droższych paliw w zależności od czasu trwania konfliktu. Zawieszenie broni w Iranie otwiera drogę do dalszego dronopadu i ograniczania przychodów Kremla. Kolejne narzędzie to nowe sankcje zachodnie. Rosjanie dali kolejny powód do przywrócenia i pogłębienia restrykcji USA. Według danych wywiadu ukraińskiego Kreml przekazywał Iranowi dane satelitarne potrzebne do rażenia celów na Bliskim Wschodzie, a zatem także do ataków na siły USA oraz ich sojuszników w regionie. Amerykanie zawiesili na miesiąc sankcje na eksport ropy z Rosji do Indii, które istotnie ograniczały eksport Rosjan w tym kierunku. Zawieszenie broni daje szansę na ich przywrócenie. W grze są także kolejne restrykcje proponowane przez Kongres USA. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Strategia węglowo-stalowa. Węglokoks przedstawił strategię do 2030 roku, w której biznes stalowy ma powoli zastępować handel węglem. Stal ma odpowiadać za około 70% przychodów grupy w 2030 roku względem 21% w 2022 roku. Węglokoks chce też zainwestować w OZE i magazyny energii.
Remont nie usterka. Trwa konserwacja rurociągu transalpejskiego z Włoch do Czech. Orlen skorzystał przez to z czeskich rezerw ropy. To zdarzenie nie ma wpływu na pracę w rafinerii w Litwinowie, a ta w Kralupach przechodzi przestój remontowy. Więcej na stronie energydrink.today. Korekta nie wystarczy. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rezerwy stabilności rynkowej i odejście od unieważniania uprawnień do emisji CO2 zwiększy płynność rynku, ocenia Polski Komitet Energii Elektrycznej i dodaje, że bez głębszej reformy system ETS nie poradzi sobie z nadchodzącym deficytem uprawnień, a to warunek niższych cen energii elektrycznej w Polsce, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Impregnacja zamiast derusyfikacji. Komisarz do spraw Niemiec Wschodnich w rządzie federalnym Elisabeth Kaiser uznała, że sytuacja w rafinerii Schwedt jest wzorcowa. Rząd przejął kontrolę nad udziałami rosyjskiego Rosnieftu, ale nie usunął Rosjan z obiektu. Wywalczył zawieszenie sankcji USA. Na posyłki. W każdej sprawie jestem do dyspozycji, miał powiedzieć prezydentowi Rosji premier Węgier Viktor Orbán w rozmowie z października, do której zapisu dotarła agencja Bloomberg. To kolejny materiał sugerujący konsultacje rosyjsko-węgierskie przeciwko Unii. Rozmowy o kryzysie. Grupa koordynacyjna Unii do spraw ropy omówi 9 kwietnia sytuację na Bliskim Wschodzie w kontekście bezpieczeństwa dostaw paliw na europejskie lotniska. Przedstawi narzędzia mogące chronić odbiorców przed szokiem cenowym wywołanym wojną w Iranie. Wśród nich rozważane są obniżki składowych cen energii. Cios we flotę. Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żeglugi z 2 kwietnia opisuje operację zmiany flagi przez tankowce floty widmo Rosji. Wymienia nawet 600 jednostek, które stosowały ten proceder. Ułatwi blokowanie ich przez sankcje unijne. Jeszcze wieści ze świata. Był wyciek. Według danych wywiadu Ukrainy opublikowanych przez Jerusalem Post, Rosjanie przekazali Iranowi dane satelitarne 55 obiektów infrastruktury krytycznej Izraela. Moskwa i Teheran wzmacniają współpracę wojskową i zagrażają energetyce w regionie. Spór o klimat. Aktywiści mogą zablokować reelekcję prezesa BP za to, że chciał wyłączyć z raportowania plany transformacji energetycznej i przestawienia spółki z węglowodorów na źródła odnawialne. Trwa spór o to, jaka będzie przyszłość polityki klimatycznej takich firm. Jest przełom. Będzie 2-tygodniowe zawieszenie broni i odblokowanie cieśniny Ormus. USA i Iran podejmą rozmowy pokojowe. Ropa Brent potaniała o $16 do $94 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Od teraz podcast Energy Drink także na stronie internetowej. Do zobaczenia, do usłyszenia, a teraz także do przeczytania.